Na dzisiejszym spotkaniu ze strony spółki uczestniczy pan Adam Góral, prezes zarządu Asseco Poland, Rafał Kozłowski, CFO, wiceprezes zarządu, pan Marek Panek, wiceprezes zarządu oraz ja, Artur Wiza, odpowiedzialny za relacje inwestorskie, marketing i PR. Szanowni Państwo, na początek poprosimy prezesa zarządu o powitanie i o wprowadzenie do prezentacji wynikowej, a później będziemy przechodzić przez naszą prezentację tak jak zawsze. Adam, oddaję Tobie głos. Dzień dobry, witam serdecznie. Cały rok czekam na spotkanie z Państwem, bo zawsze żartuję, że nie dopuszczają mnie po drodze, chociaż cieszę się z tego spotkania, które w grudniu mieliśmy i naprawdę dziękuję ogromnie za to, za Państwa zaufanie i za to, że podążyliście za nami, bo wierzę mocno, że współpraca z CPG będzie miała bardzo pozytywne znaczenie dla obydwu grup. Także szkoda, że w tych okolicznościach uczymy się żyć wszyscy w nowych uwarunkowaniach. Nie byliśmy wszyscy Państwo, my nie byliśmy jeszcze na to przygotowani, ale proszę zwrócić uwagę, jak technologia i takie firmy jak nasza sprawiły, że mimo wszystko możemy kontynuować naszą działalność bez przeszkód. Tak? Cieszę się, że tak wiele osób postanowiło uczestniczyć w naszym spotkaniu. Oddaję głos Markowi, który zaprezentuje wyniki grupy za rok 2019. Dziękuję, Adam, za ten wstęp. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tym razem chyba po raz pierwszy w naszej historii widać Państwa z Rzeszowa, czyli z miejsca, gdzie znajduje się centrala Asseco Poland. Tradycyjnie pokażemy Państwu to, czego dokonaliśmy w roku 2019. Przygotowaliśmy slajdy, które obrazują naszą działalność właśnie w tym okresie. Zanim jednak przejdę do szczegółów, to kilka takich głównych wątków, na które chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę. Rok 2019 uznajemy za bardzo dobry rok w naszej historii. Zanotowaliśmy bardzo dynamiczny wzrost naszych wyników, zarówno jeśli chodzi o przychody, jak i o wynik operacyjny, zysk operacyjny. O szczegółach, o liczbach będę mówił za chwilę i do tego wrócę. Cieszymy się z naszej dywersyfikacji biznesu i to we wszystkich trzech wymiarach, czyli zarówno dywersyfikacji geograficznej, jak i sektorowej i produktowej. Myślę, że to na te czasy daje nam duże bezpieczeństwo i fakt, że nie zależymy dzisiaj od żadnego rynku, od żadnego sektora jest bardzo pozytywnym aspektem. Spółka urosła do dość solidnych rozmiarów. Zatrudniamy dzisiaj prawie 27 000 osób w ponad 50 krajach, z czego 23 300 to są osoby pracujące w działach produkcyjnych, czyli zajmujące się na co dzień tym, co jest dla nas najważniejsze, czyli przede wszystkim produkcją i wdrażaniem naszych rozwiązań informatycznych. No i to o czym rozmawiamy bardzo często, czyli dywidenda, to o co Państwo pytacie praktycznie co kwartał. Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 3 zł 1 grosz na akcję, co daje nam kwotę blisko 250 milionów, którą będziemy chcieli, jeśli oczywiście zgodzi się na to walne zgromadzenie, wypłacić w postaci dywidendy. Tutaj przypominamy na tym wykresie historię wypłaconych dywidend w ostatnich kilkunastu latach. My jesteśmy znani z tego, że zawsze dzielimy się zyskami z naszymi akcjonariuszami i do tej pory wypłaciliśmy ponad 2 miliardy 200 milionów złotych w postaci dywidend. No i ten trend kontynuujemy. Ta dywidenda za rok 2019 jest na podobnym poziomie, jak była wypłacana w ostatnich kilku latach. Przejdę w tej chwili do podsumowania działalności naszej grupy Asseco w roku 2019 i standardowo zaczynam od podstawowych liczb. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 10 miliardów, prawie 700 milionów złotych i stanowiło to 14% wzrost w stosunku do roku 2018. Bardzo znaczącą porcję z tej sprzedaży stanowiła sprzedaż naszego oprogramowania i usług, które są z nim związane. Było to blisko 8 miliardów 650 milionów i
był to 15% wzrost w stosunku do poprzedniego roku. EBITDA osiągnęła poziom 1 600 milionów i to było o 28% więcej. EBIT non-IFRS-owy, czyli zysk operacyjny non-IFRS 1 200 o 15% więcej i zysk netto 366 milionów, bardzo zbliżony do tego, co osiągnęliśmy w roku 2018. Tu jest potwierdzenie tej dywersyfikacji. Zacznę od sektorów, w których działamy. Dla przypomnienia, naszą działalność, naszą sprzedaż dzielimy na 3 takie główne sektory: przedsiębiorstwa, bankowość i finanse, i odpowiednio w naszych przychodach stanowiły one 38% przedsiębiorstwa, 38% bankowość i finanse i 24% instytucje publiczne. Natomiast na tych słupkach, tutaj widzicie Państwo, i to nas bardzo cieszy, że praktycznie w każdym segmencie rośniemy z roku na rok, ta sprzedaż jest coraz większa. Jeśli chodzi o dywersyfikację geograficzną, dla przypomnienia, naszą sprzedaż dzielimy tutaj na 3 takie główne segmenty. Segment Asseco Poland, który przyniósł w roku 2019 11% sprzedaży. Segment Formula Systems, który przyniósł najwięcej, bo 61%. I segment Asseco International, który przyniósł nam 28%. No i analogicznie na słupkach widzą Państwo, że jak w każdym segmencie ta sprzedaż zachowywała się w ostatnich kilku latach. Tak z kolei wyglądał podział zysku operacyjnego, czyli zysk operacyjny wypracowany przez poszczególne segmenty. I tutaj widzimy, że Asseco Poland kontrybuowało 14%, Formula System to było 56% zysku operacyjnego całej grupy i Asseco International 30%. Kilka słów na temat tego, co działo się w poszczególnych regionach od strony biznesowej. Zaczniemy od Polski. Tutaj widzicie Państwo po prawej stronie na wykresie kołowym, że sprzedaż w Polsce spadła nam o 11%. Natomiast tutaj zwracam uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, mieliśmy wysoką bazę wyników w roku 2018, zwłaszcza w sektorze bankowym, i my to sygnalizowaliśmy w ciągu całego roku, spotykając się z Państwem. Rok 2018 był w bankowości szczególny z uwagi na takie one-offowe związane ze zmianami prawnymi i to naprawdę był szczególny rok. Dodatkowa rzecz to jest to, że w roku 2019 od początku praktycznie roku podjęliśmy decyzję o rezygnacji ze sprzedaży infrastruktury i to też w jakiś sposób wpłynęło na mniejszą sprzedaż. Około 75 milionów mniej sprzedaliśmy infrastruktury w roku 2019 niż w roku 2018. No i też pamiętajmy, że zakończyliśmy znaczące projekty telekomunikacji, a do tego jeszcze wrócę później przy okazji prezentowania poszczególnych sektorów, w którym działamy. Natomiast cieszymy się, bo w Polsce mamy ciekawe perspektywy, zwłaszcza w publiku, gdzie wygraliśmy sporo projektów, w opiece zdrowotnej, gdzie mamy nowe kontrakty i rosnący udział w rynku. Jeśli chodzi o segment Formula System, tutaj widzicie Państwo 21% wzrost sprzedaży, czyli bardzo znaczący wzrost i to jest wynikiem raz wzrostu organicznego, 2 akwizycji, które były zrealizowane przez grupę Formula i te wzrosty praktycznie obserwujemy w każdym kraju, w którym działa Formula. Przypominam, że to jest grupa firm, które działają praktycznie międzynarodowo na całym świecie. Jeśli chodzi o segment Asseco International, 13% wzrost, również bardzo dobry, jesteśmy zadowoleni z tej części naszej grupy i te wszystkie wątki, które Państwo widzą, ERP, Pay, ten sektor publiczny w Central Europe, ja za chwilę rozwinę, rozmawiając o sektorach. I tak płynnie przechodzimy do tego, co działo się, w poszczególnych sektorach, w których działamy. Zaczniemy od bankowości i finansów. Tutaj osiągnęliśmy sprzedaż ponad 4 miliardy złotych i to stanowiło 10% wzrost w stosunku do ubiegłego roku. Najszybciej rósł segment Formula System, bo o 13% i przy okazji ta sprzedaż jest tutaj największa. To zawdzięcza między innymi Sapiensowi, który naprawdę
świetnie się rozwija, ma nowe kontrakty w Europie, ma bardzo dużo nowych kontraktów w Stanach Zjednoczonych, zrobił kilka ciekawych przejęć i tutaj można powiedzieć, że po takim słabszym, kiedyś Państwo pamiętacie, roku 2017 Sapiens wrócił nam na te właściwe tory i poprawił również przy okazji, że poprawił również rentowność operacyjną. ASE, czyli segment ASECO International, tam głównym graczem w bankowości jest ASE i tutaj jesteśmy zadowoleni z tego, co Piotrek Jeleński zrobił zarówno w tej tradycyjnej sprzedaży software'u dla bankowości, jak również w obszarze płatności. Przypominam, że te wszystkie działania, które robimy w płatnościach, zostały zintegrowane pod jednym i tutaj jest to w tej chwili taka najbardziej znacząca gałąź działalności ASECO Southeastern. Jeśli chodzi o Polskę, widzicie Państwo ten spadek 6%, natomiast pamiętajmy o tej wysokiej bazie w 2018, która szczególnie w sektorze bankowym była widoczna. Natomiast, no i oczywiście nie będę za każdym razem przypominał o infrastrukturze, której sprzedaliśmy mniej, bo ona ma wpływ oczywiście na każdy z sektorów, o którym będę mówił. Natomiast, no cóż, bankowość to jest nasze takie oczko w głowie. Ja myślę, że jedna z najbardziej dojrzałych naszych działalności. Tutaj cieszymy się, bo mamy stabilne źródło z takich długoterminowych umów serwisowych, które stanowi dzisiaj mniej więcej 40% przychodów. Bardzo aktywnie zaczęliśmy eksport naszych rozwiązań bankowych. Mamy za sobą pierwsze projekty wdrożenia systemów korowych z Polski poza granicami naszego kraju, czyli przypominam Gibraltar, Niemcy. Mamy wdrożenia naszych systemów omnikanałowych w Gruzji, w Kazachstanie, w Czechach, także to wszystko się nam fajnie rozwija i na pewno będziemy tą działalność eksportową kontynuowali, zwłaszcza, że mamy w tej chwili bardzo ciekawe perspektywy również na rynku niemieckim, któremu się mocno przygląda. Jeśli chodzi o sektor przedsiębiorstw, mamy tutaj również ponad 4 miliardy sprzedaży, to jest 15% więcej niż w roku 2018. Logicznie najszybciej rośnie nam Formula Systems, 21%. To jest wynikiem w dużej części tego wzrostu jest tłumaczona akwizycjami, bo rzeczywiście do grupy Formula dołączyło sporo spółek w końcówce 2018 i w roku 2019. Bardzo cieszy nas wzrost sprzedaży 11% w segmencie ASECO, to głównie za sprawą naszych rozwiązań ERP. Pamiętacie Państwo, że wszystko to, co związane jest z produkcją ERP w Polsce, w Słowacji, w Czechach, w Niemczech, jest dzisiaj pod jednym parasolem o nazwie ASECO Enterprise Solutions, który jest właśnie konsolidowany przez ASECO International. I tutaj praktycznie we wszystkich krajach zanotowaliśmy znaczące wzrosty sprzedaży. Przy okazji w Czechach, na Słowacji udało nam się i w Niemczech udało nam się poprawić również rentowność tej działalności, co nas szczególnie cieszy. Jeśli chodzi o Polskę, widzicie, wszyscy mamy 17% mniej tej sprzedaży, ale pamiętajmy o tym, że zakończyliśmy duży projekt wieloletni wręcz i to oczywiście miało wpływ na spadek tej sprzedaży. Po drodze odstąpili z Huawei'em w Polkomtelu, tą historię Państwo wiecie. Natomiast no, jesteśmy tutaj optymistami, bo z kolei podpisaliśmy sporo nowych kontraktów, które w tej chwili realizujemy. To są kontrakty, duże kontrakty w PGNiG, to są kontrakty w PGE. No i mamy bardzo ciekawe perspektywy związane z grupą Cyfrowy Polsat, ale o tym myślę, że Adam na końcu w podsumowaniu najlepiej opowie. Jeśli chodzi o sektor instytucji, przekroczyliśmy ze sprzedażą 2 miliardy 500 milionów i to był bardzo znaczący 22% wzrost sprzedaży. Najszybciej rosła Formula i przy okazji ta sprzedaż jest największa. Jeśli chodzi o co, ten wzrost był 41% z dwóch rzeczy. Po pierwsze akwizycje w Matrixie, tutaj mniej więcej z tego 65% z tego wzrostu można tłumaczyć akwizycjami.
Natomiast reszta to są projekty Matrixa w sektorze rządowym, w sektorze publicznym, bo rzeczywiście tych projektów Matrix wygrał sporo i realizował sporo w roku 2019. International wzrósł o 20%. To też są bardzo dobre wzrosty, a to głównie za sprawą Czech i Słowacji, gdzie zrealizowaliśmy czy realizujemy nowe, ciekawe projekty, między innymi z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych w Republice Czeskiej czy ze słowackim Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. A tutaj dla przypomnienia, my sygnalizowaliśmy chyba też przy okazji trzeciego kwartału, że w ASECO Central Europe podpisaliśmy nowe kontrakty z sektorem publicznym na wartość ponad 55 milionów euro. To są oczywiście kontrakty, które realizować będziemy w ciągu najbliższych lat. Jeśli chodzi o Polskę, mamy 11% spadek sprzedaży, tylko tutaj pamiętajmy znowu o fakcie, że mieliśmy tutaj pewne zawirowania z ZUS-em, które wszyscy myślę znamy. Tam na chwilę wypadliśmy z maintenance'u, potem wróciliśmy, kiedy nasz konkurent troszkę sobie z tym nie radził. No i dzisiaj można powiedzieć, przy okazji były związane z tym przestoje w realizacji nowej funkcjonalności, w rozwoju systemu. Dzisiaj to wszystko troszeczkę wraca do tego, co mieliśmy w poprzednich latach. Mamy coraz więcej projektów, coraz więcej umów związanych z nowymi, z rozwojem systemu w ZUS-ie, jak również wróciliśmy w dużej części do utrzymania tego systemu. Dodatkowo podpisaliśmy sporo nowych, ciekawych umów i dużych umów, wieloletnich umów z instytucjami takimi jak NFZ, KRUS, ARIM. Do ARIM-u też wróciliśmy po kilku latach nieobecności. Także to wszystko napawa nas optymizmem. Dodatkowo cieszymy się z tego, co dzieje się w służbie zdrowia, bo mamy kolejne wdrożenia e-usług. W szpitalach mamy coraz więcej umów w przychodniach, w gabinetach lekarskich i co jest z tym związane, to bardzo istotny udział umów utrzymaniowych w całej sprzedaży. Tutaj pokazuję Państwu naszą działalność akwizycyjną. Nie będę wchodził w szczegóły, powiem tylko, że rok 2019 był rokiem aktywnym, jeśli chodzi o działalność akwizycyjną. Do grupy ASECO dołączyło kilkanaście nowych spółek. Tutaj na tym slajdzie i na następnym slajdzie, który w tej chwili pokazuję, są wymienione te spółki razem z krótką ich charakterystyką, także jeśli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, to do tego materiału będzie mógł wrócić. My tą działalność cały czas prowadzimy, cały czas poszukujemy ciekawych spółek, nie zważając na sytuację, którą obecnie mamy, chociaż zakupy na obecny moment troszeczkę wstrzymaliśmy. Cały czas przyglądamy się tym naszym obszarom kompetencyjnym, które sobie zdefiniowaliśmy i które działają cross-country, jeśli można tak powiedzieć. Tutaj dla przypomnienia mamy bardzo mocną bankowość i finanse, która ponad 4 miliardy sprzedaży pokazała w roku 2019. Mamy to zintegrowane i integrujące się coraz mocniej rozwiązania ERP, czyli te wszystkie spółki działające w Polsce, Słowacji, Czechach, Niemczech, Austrii, które pod parasolem ASECO Enterprise Solutions działają i tak jak mówię, coraz bliżej są siebie, coraz mocniej współpracują i wygenerowały w tamtym roku ponad 600 milionów sprzedaży. Płatności, o których już wspominałem, to jest prawie 370 milionów i ubezpieczenia głównie reprezentowane przez Sapiensa. Sapiens, dla przypomnienia, to jest jeden dzisiaj z czołowych graczy światowych, jeśli chodzi o produkcję software'u dla ubezpieczeń. No i dbamy o rozwój w nowych obszarach, czyli w tych tematach, które są dzisiaj uznane za bardzo innowacyjne, czyli chmura, cyber security, robotyka i tutaj widzicie Państwo na ekranie liczby, które temu towarzyszą, czyli sprzedaż, jaką osiągnęliśmy w tych nowych obszarach w roku 2019. I na koniec skonsolidowany portfel zamówień na rok 2020.
Jeśli chodzi o całą sprzedaż, to jest on na poziomie 7 miliardów 600 milionów i o 22% wyższy niż pokazywaliśmy rok temu. I jeśli chodzi o oprogramowanie i usługi własne, prawie 6 milionów, 19% wzrost w stosunku do tego, co pokazywaliśmy na początku roku 2019. To z mojej strony, ja w tej chwili oddam głos Rafałowi. Rafał, czy ty nas słyszysz i czy możesz kontynuować? Tak, ja słyszę i mówię. Halo, halo. Dobrze, słyszymy Ciebie dobrze. Dobrze. Obroty za 2019 rok w naszej całej grupie to jest 10 miliardów 667 milionów złotych, 14% wzrost rok do roku. Bardzo nas cieszy taki wynik. Z takich rzeczy, na które chciałem zwrócić uwagę, to też oczywiście zysk z działalności operacyjnej 976 milionów złotych w 2019 roku i 23% rok do roku. Skomentuję różnicę między zyskiem z działalności operacyjnej non-IFRS a zyskiem z działalności operacyjnej. Otóż część PPA-ów, czyli związanej z odzyskaniem kontroli nad formułą w 2017 roku, głównie dotycząca backlogu, rozliczyła się i stąd ta dynamika wzrostu zysku operacyjnego jest wyższa niż zysku z działalności non-IFRS. Przejdźmy dalej. Uzgodnienie wyniku do zysku netto. Dla przypomnienia, zysk operacyjny to jest te 976 milionów. Na poziomie finansowym największy wynik mamy na poziomie odsetek. Wynik na tych odsetkach to jest minus 75 milionów złotych za 2019 rok. Widzimy tutaj wzrost rok do roku. To jest głównie związane ze wzrostem zadłużenia po stronie segmentu Formula Systems, ale także lekkiego wzrostu zadłużenia na poziomie Asseco International. No i zysk netto dla akcjonariusza dominującego, dla całej grupy to jest 322,4 miliona. Jest to 3% spadek, natomiast jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyniku. Trzeba pamiętać o tym 2018 roku, który był wyjątkowy, szczególnie w segmencie polskim. Związane to było z regulacjami, o których już kilka razy dzisiaj mówiliśmy. Przejdźmy do kolejnego slajdu. Ja może nie będę omawiał w czasie tej prezentacji szczegółowo tego slajdu. Odeślę do naszej strony internetowej i pliku, który jest tam dostępny ze wszystkimi szczegółami. Jak będą jakieś szczegółowe pytania dotyczące poszczególnych segmentów, to poproszę bezpośrednio do mnie dzwonić albo pisać maile lub przez nasz IR się kontaktować. To, co ważne, to jest slajd dotyczący wypracowanych środków pieniężnych i od razu skomentuję, bo widziałem w tle pytanie, które się pojawia na temat bardzo dobrego cash flowu w czwartym kwartale. Po pierwsze chciałem skomentować, że my patrzymy w dłuższym horyzoncie i dlatego tutaj na przykład ten wskaźnik uwzględnia 4 kwartały naraz. No i patrzymy na tą dolną linię, którą w tej chwili wskazuję. Widzimy, że wskaźnik konwersji gotówki, czyli zamiany EBIT-u, który wypracowujemy na cash, który dostajemy od klientów, jest bliski 100% bądź przekracza te 100%, co oznacza, że cały 2019 rok był bardzo dobry pod tym kątem. To nas cieszy. Natomiast sam kwartał czwarty, on rzeczywiście wyjątkowo dobrze wygląda w takich spółkach czy segmentach działalności jak Formula Systems. Tam zarówno Magic, jak i Sapiens miały doskonały cash flow w samym czwartym kwartale. To nie jest nic szczególnego, to jest związane z rozliczaniem projektów i otrzymywaniem gotówki z tytułu wystawionych faktur. Również bardzo dobry
czwarty kwartał był w samym segmencie Asseco International. Bardzo podobne powody. I myślę, że ten slajd jest również bardzo interesujący, szczególnie w obecnej sytuacji i obecnych czasach. Mamy tutaj stan środków pieniężnych dla całej grupy kapitałowej, to jest 2 miliardy 153 miliony złotych. Natomiast gotówka netto, czyli po potrąceniu krótkoterminowych zobowiązań odsetkowych, jest to 1 247 dla całej grupy. No i widzimy odpowiednio, Formula dysponuje netcashem na poziomie 659 milionów, Asseco International 403 miliony oraz segment Asseco Poland kontrybuuje 184 blisko miliony złotych. Po dodaniu pozostałych elementów majątku obrotowego aktywa operacyjne netto dla całej grupy zamykają się kwotą 1 888 milionów złotych, gdzie Formula Systems posiada 1 108 milionów złotych, Asseco International to 444 miliony oraz segment Asseco Poland to 334 miliony. Natomiast oczywiście ta pozycja, ona nie uwzględnia planowanych dywidend do wypłaty w 2020 roku. Trzeba to zdjąć. Natomiast trzeba też pamiętać, że w pieniądzach w segmencie Asseco International, w spółkach holdingowych, które w 100% należą do Asseco Poland, znajduje się 140 milionów złotych, które moim zdaniem lepiej jest sumować razem z segmentem polskim, czyli 334 miliony plus 140 milionów to jest 470, blisko 480 milionów złotych. To jest stan posiadania segmentu Asseco Poland. Jak weźmiemy pod uwagę planowaną dywidendę, czyli 250 milionów złotych i zdejmiemy z tych 480 milionów, zostaje cały czas 230 milionów złotych majątku. Myślę, że to jest bardzo taka stabilna sytuacja segmentu Asseco Poland samego, natomiast oczywiście widzimy, że mamy też nadwyżki zarówno w segmencie Formula Systems, jak i Asseco International i to jest dzięki naszej dość takiej zachowawczej polityce związanej z pieniędzmi i z zadłużeniem. Przechodzę do kolejnego slajdu i oddaję głos prezesowi. Adam, jeśli mogę Cię prosić o przejęcie pałeczki. Dziękuję i Markowi, dziękuję Rafałowi. Także rzeczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni z roku 2019. Ja przeproszę, bo przepraszam, bo ten pogłos to były drzwi otwarte. Także bardzo jesteśmy zadowoleni. Pogłos dalej niestety wszystkich za to. Teraz może lepiej. O, jeszcze raz przepraszam. No ale ten rok za nami. Zaczęliśmy żyć w troszeczkę nowych uwarunkowaniach, do których nikt z nas nie był przygotowany i one nas troszeczkę zaskoczyły. Natomiast jeżeli chodzi o nasze perspektywy rozwoju, nasz sposób myślenia, niczego zasadniczo nie zmieniamy. Już obiecywaliśmy, że będziemy bez przerwy pracowali nad podnoszeniem efektywności, upraszczaniem struktury, przygotowujemy walne, tam nawet tutaj na poziomie Asseco Poland będą propozycje, żeby pewne rzeczy uprościć i pracujemy bardzo mocno nad dalszym rozwojem obszarów kompetencyjnych. To jest takie zadanie, które dla mnie jest bardzo istotne, bo z jednej strony cenimy ten model, który wymyśliliśmy, tylko ten model federacyjny, ale ja zawsze z Państwem się dzieliłem przemyśleniami, że robię wszystko, żeby najzdolniejsi ludzie z grupy reprezentujący poszczególne sektory byli bardzo blisko siebie. I w tym zakresie mamy ogromny postęp, jeżeli chodzi o ubezpieczenia
i ta pozycja Sapiensa i ten zespół polski, który po tym projekcie PZU został przejęty, no to dowodzi, że wykonaliśmy bardzo dobre ruchy, bo ten zespół polski odgrywa w Sapiensie bardzo znaczącą rolę. Ogromny postęp robimy w RP i tutaj jesteśmy bardzo zaawansowani. Może Państwo zwróciliście, że nasi koledzy z ABS-u znaleźli się w radach nadzorczych Asoli i to nam bardzo pomaga wprowadzać to, co jest świetne w ABS-ie, do struktur słowackich, czeskich i niemieckich. I bardzo liczę, że w takim nieskończonym czasie te zespoły będą jeszcze bliżej. Bardzo się cieszę z tego, co Piotr robi, jeżeli chodzi o Payten. Tutaj wszyscy ci, którzy są najlepsi, działają razem i oni wypracowują wspólnie strategię taką merytoryczną. No i cieszę się z postępów, które robimy w bankowości. One szczególnie dotyczą tutaj zespołu polskiego i słowackiego. Będziemy kontynuować naszą ekspansję międzynarodową. Dzisiaj przyszedł czas na to, żeby troszeczkę poczekać, ale Marek prowadzi zespół, który jest odpowiedzialny za nasze te inwestycje i przekazaliśmy temu zespołowi taką prośbę, że dzisiaj przede wszystkim zbieramy informacje. My utrzymujemy relacje z wieloma firmami. Byliśmy blisko jakiegoś jednego zakupu, który wstrzymaliśmy, no bo trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że każda z naszych firm po tym, co się dzisiaj dzieje, może być trochę inną firmą, więc dzisiaj budowa nawet ceny, wycenianie czegoś w oparciu o przyszłość, która jest niepewna, nie należy się tego bać, należy temu stawić czoła, ale nie powinno się robić ruchów, trzeba troszeczkę poczekać. Nic się nie zmienia, będziemy konsekwentni, chcemy dalej naszą grupę budować na podobnych zasadach jak poprzednio. Jeszcze raz dziękuję za to, że Państwo podążyliście za moją prośbą. Dla mnie współpraca z Cyfrowym Polsatem, z tą grupą ma ogromne znaczenie. Ona dotyczy sektora telekomunikacyjnego, który w ubiegłym roku z założenia był słaby, bo projekty się skończyły w czerwcu. Ja się cieszę, że myśmy to przetrwali i że to wszystko tak się zakończyło i mam nadzieję, że niedługo damy takie pierwsze dowody, bo ta nasza szansa, że będziemy dużo prac wykonywać dla tej grupy jest ogromna. Oczywiście te negocjacje będą trudne, one będą trwały, jest sprzeczność, oni wszystko chcą mieć tanio, my nie ukrywamy, że chcemy, jak już robimy, że chcemy na tym zarobić, więc to są pewne procesy, ale zbliżamy się do takiego obiecującego początku, który mam nadzieję przekażemy Państwu informacje i będziecie mieli taki dowód, że te moje marzenia, by zbudować przede wszystkim w sektorze telekomunikacyjnym najlepszy system informatyczny, że one mogą być zrealizowane. Oczywiście w Polsce od lat powtarzam, że robimy wszystko, żeby eksportować. Tak jak Marek wspomniał, najbardziej dojrzałym sektorem jest sektor bankowy. Muszę się przyznać, że mam takie marzenie, tym marzeniem, nie będę ukrywał, jest rynek niemiecki, na którym to rynku wydaje się, że mamy ogromne szanse. Byliśmy mocno zaawansowani, koronawirus to trochę zatrzymał, ale ja podkreślam, to trochę zatrzymał, bo my dzisiaj o potrzebach tego rynku, jeżeli chodzi o sektor bankowy, bardzo dużo wiemy. Ten sektor prawie jest zmuszony do zmiany technologii, bo technologie są bardzo stare. Mamy bardzo fajnego, znaczącego partnera w Niemczech i prawdopodobieństwo, że razem coś zrobimy, jest duże. Ale dzisiaj się też boję planować w tym zakresie i tak dalej, bo nasze bezpieczeństwo ludzi ma wygrywać, ale my nie spowolnimy prac, bo przygotowujemy te rozwiązania, bo znamy gapy, co trzeba było jeszcze dopisać, nad czym jeszcze trzeba było popracować. Nasza oferta była rzeczywiście taką ofertą
świetną na ten rynek. Tę wiedzę mamy i nad tym pracujemy. Cieszę się z tego, że po takim tym zachwianiu, ZUS i tak dalej, zostaliśmy docenieni przez bardzo znaczące instytucje państwowe. Nie zawodzimy ich. Te instytucje też mają pełną świadomość, że przygotowanie takich zespołów, jakimi my dysponujemy, trwa lata i dzisiaj one bardzo sobie cenią z nami współpracę i to sprawia, że mam bardzo duże nadzieje w tej sferze. Najbardziej jednak jestem zdumny z tego, co się działo w ciągu ostatnich 2 tygodni, bo tak jak sobie powiedzieliśmy, wszyscy zaskoczeni zostaliśmy tymi smutnymi wiadomościami i nie byliśmy do tego przygotowani. Tymczasem ASECO, pomimo tego, że nie myślało o takich wydarzeniach, było przygotowane do tego wydarzenia i to dotyczy nie tylko Polski, to dotyczy ASECO Central Europe, to dotyczy wszystkich właściwie spółek związanych z ASECO International i to dotyczy Izraela. Myśmy błyskawicznie przeszli na pracę zdalną. Ta praca zdalna absolutnie nie zaburzyła obsługi naszych klientów i to będziecie Państwo mieli potwierdzone w wynikach pierwszego kwartału. Oczywiście jest to inna praca, wszyscy to troszkę przeżywamy, bo brakuje nam tego bezpośredniego kontaktu, no ale mieliśmy przewagę nad tymi firmami, które nie są skazane na technologię, nie mają tej naszej wiedzy i że daliśmy radę. Jestem dumny, Gabriela Żukowicz prowadzi, mamy sztab kryzysowy, który 2,5 tygodnia działa, niczego nie robimy w żadnej panice, przygotowujemy różne scenariusze, to znaczy w piątek mieliśmy rady nadzorcze ASECO International, siedzibą rady była Bratysława, oczywiście ją zdalnie robiliśmy i tutaj Józef Krań jako lider też się świetnie przygotował. Piotr też ma dzisiaj wzorce, bo myślę, że my Polacy zaczęliśmy najwcześniej wykonywać te takie ruchy bardzo radykalne i my udostępniamy wszystkim te wzorce. Izrael też jest w trudnych uwarunkowaniach, ale w miarę spokojny i przygotowany. Także z tego jestem bardzo dumny, bo to świadczy o tym, że nie reprezentujemy grupy firm chaotycznych, reprezentujemy grupę firm o dużej świadomości, o przyzwoitej organizacji. I przygotowujemy się na różne scenariusze. Dzisiaj moim celem jest to, żeby nasz zespół te smutne czasy przetrwał. No i jesteśmy w dziedzinie, która jest bardzo potrzebna na te czasy, więc my mamy troszeczkę lepiej od niektórych moich koleżanek i kolegów, którzy to zostali odcięci od sieci sprzedaży i tak dalej. To nas nie uspokaja. Natomiast tak jak powiedziałem, robimy to w świadomy sposób, odpowiedzialny. Byłem dumny z mojego zespołu, bo pierwsze ruchy, które wykonaliśmy, zarząd ASECO Poland zrezygnował i to nie był mój rozkaz, bo nie ma jeszcze takiego powodu, żeby to robić, ale zrezygnowaliśmy z zaliczek na premię i to się stało z inicjatywy moich koleżanek i kolegów, także byłem im wdzięczny, bo tak się powinniśmy zachować. Jesteśmy wzorem dla całej firmy. Dzisiaj jak ktoś wykona zadanie, płacimy wszystkie premie i tak dalej. Natomiast przygotowujemy różne warianty, bo to, co się wydarzy, mówię, jest zupełnie nowym, więc jeżeli nie jesteśmy przygotowani wcześniej na jakieś złe scenariusze, to robimy je później chaotycznie i w panice. Ale ja mam nadzieję, że my nie będziemy musieli uruchamiać tych scenariuszy, które są takie niezwykle trudne. Także znowu z wiarą w to, że my ludzie pokonamy tego wirusa i to w takim nieskończonym czasie, z wiarą w to, że później, będziemy żyli razem w innej rzeczywistości,
my jako ludzie będziemy inni, bo zdaliśmy sobie sprawę, że to, co było do tej pory na filmach i książkach, jest możliwe. Ja wierzę, że my jako ludzie wszyscy wyciągniemy wnioski, nasze państwa wyciągną wnioski i kiedyś, gdyby jeszcze takie sytuacje smutne wracały, my będziemy lepiej przygotowani. Także życząc, to znaczy jeszcze do dyskusji, ale ja już życząc nam wszystkim, żebyśmy solidarnie, mądrze w tych trudnych czasach działali, żebyśmy się wspierali, żebyśmy nie byli krytyczni w stosunku do tych, którzy coś przygotowują, dlatego że wszystko, co robimy, również działania rządu, to musiało być chaotyczne. My patrzmy na to twórczo. Fajnie, że coś dzisiaj będzie uruchomione. Po uruchomieniu tego krytykujmy, ale właśnie życzliwie, dlatego że w ciągu kilku dni stosunkowo niewielkie zespoły ludzi musiały przygotować ustawę tak wielowymiarową, że my, ludzie ze świata software'u, wiemy, że nie jest możliwe przewidzenie wszystkich przypadków, przewidzenie wszystkich sytuacji. Poprawiajmy to, co zrobimy i myślę, że razem godnie z tego wielkiego problemu wyjdziemy.